To będzie trwało co najmniej 5-10 lat, zanim wszystko zostanie uporządkowane. To jest raport specjalny podcastu Świat o powodzi w Europie Środkowej. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Jest niedziela, 22 września 2024 roku. Głogów na Dolnym Śląsku przygotowuje się na kulminacyjną falę na Odrze. Od kilkudziesięciu godzin na wałach pracują strażacy, mieszkańcy, wolontariusze oraz rolnicy. Zorganizowane grupy miejscowych mieszkańców, rolników głównie. Oni sami sprawy biorą w swoje ręce, ładują worki z piaskiem na ciągnik i przewożą w miejsca, gdzie woda na wale przysiąka. Ludzie muszą wziąć sprawy w swoje ręce, tak jak co powódź, to każdy bierze sprawy w swoje ręce i walczyć. Wody brakuje do przelania, ile może brakować? Metr? No przesiąka, na razie to są przesiąki, żeby nie puścił całkowicie, nie? Przesiąka. A jakby puścił, to co by się działo? Jakby puścił, to panie nie rozmawialibyśmy tutaj. Dosłownie brakuje kilkudziesięciu centymetrów, metra może do granic wału, a na dole miejscami woda tworzy duże kałuże, na które właśnie tam ludzie układają worki. Będą tutaj dyżurować na wale całą noc. O czym informował z Głogowa wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Bardzo trudna sytuacja jest w Ścinawie na Dolnym Śląsku. Tam woda zalała niektóre ulice. Wczoraj to jeszcze sobie spokojnie rowerkiem przyjeżdżałem. To jest tyle wody, Danusia, nieco w 2010, nie? No i tam to może być koło metra. Moja siostra mieszka na Wesołej, tam jest zalane, no i siedzą na strychu. Ona tak za dużo nie chce, żeby dzwonić, bo też nie ma prądu tam, nie? Żeby jej się telefon nie wyładował. Tak już tylko, żeby w razie potrzeby, nie? Te wszystkie worki, to proszę mi wierzyć, to młodzież się skrzyknęła na Facebooku razem ze strażakami. Ta młodzież po prostu zdała egzamin celujący. W innych miejscach, na przykład we Wrocławiu, woda już opadła i zaczęło się liczenie strat. Władze szacują, że tylko na Dolnym Śląsku straty to prawie 4 miliardy złotych. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma mówiła w podcaście Strefa Wpływów, że jej miasto powódź kosztowała około 200 milionów złotych, czyli więcej niż wynosi budżet miasta i że zniszczonych domów na pewno nie uda się odbudować do zimy. W tym momencie chyba nie jesteśmy nawet w stanie zabezpieczyć się w przedsiębiorców, sprzęt, materiały, żeby to wszystko do zimy odbudować. Ale jeśli już, to myślę, że co najmniej 5-10 lat, jeżeli będzie oczywiście pomoc zewnętrzna, bo sami sobie na pewno z tym nie porodzimy, ale to będzie trwało co najmniej 5-10 lat, zanim wszystko zostanie uporządkowane. Potężne zniszczenia są także w pobliskim Lądku Zdroju. Tam również odbudowa może potrwać wiele miesięcy. Będziecie mogli Państwo dojechać do swoich mieszkań, natomiast drogi nie będą wyglądały tak, jak przed katastrofą. Zasilanie energią elektryczną będzie doprowadzone do większości obiektów, a tam, gdzie się to nie uda zrobić jeszcze, będzie zapewniony dostęp do prądu poprzez agregaty. I to, co jest najbardziej przykre, nie wszyscy Państwo będziecie mogli wrócić do domów, ale wszyscy będziecie mieli gdzie mieszkać. Mówił dowodzący zarządzaniem kryzysowym w Lądku Zdroju nadbrygadier Michał Kamieniecki. To jest podcast Świat. Polska ruszyła do pomocy powodzianom. Na zalane tereny przyjeżdżają już organizacje pomocowe oraz indywidualne osoby, a dzisiaj zbiórka będzie prowadzona w kościołach w całym kraju. Apeluję do wszystkich o hojność, o wsparcie, o pomoc, tak jak żeśmy to zawsze czynili przy różnych innych tego typu okolicznościach. Hojność nasza, Polaków, jest bardzo wielka, dlatego ten mój apel jest taki żywy i szczególny do wszystkich, aby pomagać. Apeluję i zachęcam do tego, aby wesprzeć wszystkich powodzian. Niech Pan Bóg im błogosławi. To przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Aż 5 milionów złotych udało się dotąd zebrać we wspólnej akcji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. My Polacy jesteśmy genialni, w ogóle jesteśmy bardzo wdzięczni naszym widzom za to, że tak dużo i tak szybko udało nam się tych pieniędzy zebrać. My tego zaufania oczywiście nie zawiedziemy. Te rodziny będą szacować straty, osuszać te budynki, a potem ktoś musi wkroczyć, żeby im w tych remontach pomóc. To dziennikarka i szefowa Fundacji TVP Katarzyna Dowbor. Z kolei w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w radiowej Trójce powstaje właśnie nowa wersja piosenki Moja i Twoja nadzieja. Utwór grupy Hej towarzyszył akcji pomocowej po powodzi tysiąclecia w 1997 roku. W nowej wersji piosenkę nagrało ponad 30 gwiazd, w tym Kasia Nosowska, Natalia Kukulska, Edyta Bartosiewicz czy Tomasz Organek.
Mam nadzieję, że to, co dzisiaj tutaj razem wszyscy tworzyliśmy, w jakikolwiek sposób przyczyni się do pomocy tym osobom. W ogóle nikt się tutaj nie wahał ani przez moment. To jest naprawdę nie lada wyczyn, żeby taka czołówka polskiej sceny przyjechała w sobotę tutaj do Trójki i nagrała tę piosenkę, bo to się nie zdarza, bo wszyscy grają, jeszcze jest sezon, trwa, jeszcze jest koniec września i to jest piękne. Niepowtarzalne emocje. Premiera teledysku do nowej wersji Mojej i Twojej nadziei zaplanowana jest w Telewizji Polskiej w przyszłym tygodniu. A jeśli Ty chcesz pomóc, to zapraszam na profile Polskiego Radia w mediach społecznościowych. Znajdziesz tam zarówno listę zaufanych organizacji, jak i spis rzeczy, które są teraz najbardziej potrzebne. Możesz też zajrzeć na grupy pomocowe, które mieszkańcy sami tworzą w mediach społecznościowych, tak jak w Jeleniej Górze. Olaf Warzyński. Ogłoszenia zamieszczają i powodzianie, i ci mieszkańcy, którzy chcą ich wesprzeć. Te informacje zbiera ekipa pomocowa pod wodzą Anny Konieczyńskiej. Rozdajemy pralki, kuchenki gazowe, osuszacze, środki czystości, kołdry, karmy dla psów. Anna Stelmach prowadzi w Karpaczu bar. Z Facebooka dowiedziała się, że jest potrzebna lodówka dla mężczyzny, który w powodzi stracił wszystko. Stwierdziłam, że mam taką, mogę się nią podzielić i udało się ją dostarczyć jeszcze tego samego dnia. Jest i ogłoszenie pana Marcina, strażaka ochotnika z Mokobodów na Mazowszu, który z kolegami przyjechał na Dolny Śląsk. My zajmujemy się wypompowywaniem wody z zalanych piwnic, posesji, domów jednorodzinnych. Pomagamy bezpośrednio mieszkańcom. Grupa powodziowa w Jeleniej Górze będzie działać, dopóki będzie potrzebna. A wszystko wskazuje, że taka potrzeba prędko nie zniknie. To jest podcast Świat. Poprawia się też sytuacja w innych krajach Europy Środkowej. Fala powodziowa przechodzi właśnie przez stolicę Węgier Budapeszt, ale jest niższa niż się spodziewano. Piotr Piętka. Woda zalała m.in. kilka zamieszkałych wysp na Dunaju. Dystrybutorzy energii elektrycznej z powodów bezpieczeństwa wyłączyli prąd w prawie 2000 gospodarstw domowych. W samej stolicy woda wylała się na uregulowane nabrzeża, m.in. na schody budynku węgierskiego parlamentu. Na szczęście poza spektakularnymi widokami woda nie czyni większych szkód. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, pomaga natura w rejonie Dunaju i jego dopływów od kilku dni nie pada. Węgierskie władze od samego początku próbują spłaszczać falę powodziową. W kilku miejscach otwarto wały, aby woda rozlała się na niezamieszkałe pola. W Czechach zakończyły się właśnie wybory samorządowe, prowadzone także na terenach powodziowych. Centroprawicowa koalicja premiera Petra Fiali poniosła porażkę, choć nie jest jasne, na ile na wynik wpłynęła powódź. Wygrał opozycyjny ruch ANO byłego premiera Andreja Babisza. Partia Andreja Babisza uzyskała najlepszy wynik w 10 z 13 regionów. Lider ugrupowania powiedział, że wynik 36% w skali kraju chciałby powtórzyć w przyszłorocznych wyborach do Izby Poselskiej. O klęsce może natomiast mówić Partia Piratów, czyli najmniejsze z 5 ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. Piraci obronili zaledwie 3 z 99 mandatów i będą mieli radnych tylko w jednym regionie. Frekwencja wyniosła 33% i była najniższa w ostatnich 20 latach. Najmniej głosów oddano w rejonach dotkniętych powodzią. W niektórych miejscach wybory odbyły się w improwizowanych warunkach przy wsparciu strażaków i pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był ostatni specjalny podcast poświęcony powodzi w Europie Środkowej. Informacje na bieżąco możesz znaleźć na stronie internetowej www.polskieradio24.pl. A podcast Świat już niebawem wróci z nowym sezonem o świecie, w tym o Bliskim Wschodzie i o Ameryce, gdzie 5 listopada zaplanowane są najważniejsze wybory prezydenckie tego roku na świecie. I właśnie dlatego będziemy mieć dla Ciebie m.in. specjalną serię o Ameryce. Subskrybuj nas na platformie podcasty.polskieradio.pl, na Spotify lub na YouTube i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Wojciech Cegielski, do usłyszenia.